to w barku, czy w kolanie, czy w okolicy biodra, wszędzie możemy spotkać coś, co się nazywa kaletką. A co to jest ta kaletka? Czy to jest struktura, czy to jakiś narząd, do czego służy i dlaczego się czasem zapala? O tym wszystkim opowiem zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 62. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Kaletki w naszym organizmie znajdują się w okolicach, gdzie dwie struktury mają szansę ocierać o siebie. Aby nie uszkadzały się, nie przecierały, organizm wytwarza pomiędzy nimi właśnie kaletki. Kaletkę można sobie wyobrazić jako nieoznaczalnie cienki woreczek wypełniony niewielką ilością płynu. To tak jakbyś pomiędzy dłonie wziął cieniutki woreczek do pakowania kanapek, do którego wcześniej wlejesz kilka kropli wody. Przyznasz, że dłonie na takim woreczku przesuwają się dużo łatwiej niż kiedy ocierają o siebie bez niego. Kaletka jest więc, nie jest więc skomplikowanym narządem, jest w zasadzie przestrzenią. Kaletka jest wyścielona błoną maziową, która wydziela tak zwany płyn maziowy. No i ta polska nazwa osobiście mi się tak słabo podoba. Po angielsku powiedzielibyśmy synovial fluid i to jakoś lepiej brzmi. Błona maziowa jest tak cienka, że obserwując struktury w badaniach obrazowych, na przykład w badaniu USG czy w rezonansie magnetycznym, zdrowej kaletki nie widzimy. Jest nieoznaczalnie cienka. W badaniach widzimy po prostu, jak kończy się jedna struktura, a zaczyna druga. Ponieważ badanie USG jest badaniem dynamicznym, to łatwiej w tym właśnie badaniu zlokalizować kaletkę, ponieważ możemy obserwować ruch czy ślizg pomiędzy tkankami. Kiedy kaletkę widać z kolei, kiedy można ją zmierzyć, można zmierzyć jej grubość, to już jest coś z nią nie tak. O tym za chwilę. Kaletek mamy podobno około 160 i zazwyczaj mają wielkość kilku centymetrów. Znajdują się w okolicy stawów, ponieważ to właśnie w obrębie stawów tkanki się ruszają względem siebie. Kaletka może izolować od siebie różne struktury. I tak, kaletki mogą oddzielać kość od ścięgna i tu zaliczymy kaletkę podbarkową w okolicy stawu ramiennego, kaletkę głęboką ścięgna Achillesa w okolicy przyczepu tego ścięgna do kości piętowej, czy wreszcie kaletkę krętarza większego, która oddziela krętarz większy kości udowej od pasma biodrowo-piszczelowego. Kaletki mogą oddzielać od siebie ścięgna, dwa ścięgna. Tu najlepszym przykładem jest kaletka brzuchatu półbłoniasta, znajdująca się z tyłu kolana. Jak sama nazwa wskazuje, oddziela ono ścięgno głowy przyśrodkowe mięśnia brzuchatego od ścięgna mięśnia półścięgnistego. Wreszcie kaletki oddzielają skórę od głębiej położonych tkanek i tu zaliczymy kaletkę wyrostka łokciowego, łatwo sobie ją tutaj znaleźć, lub na przykład też kaletkę przedrzepkową. Po co w ogóle mówić o kaletkach? To dlatego, że często sprawiają one kłopoty. I chociaż przeważnie mówimy o zapaleniu kaletki, to już etiologia tego zapalenia w poszczególnych kaletkach może być różna i przeważnie jest też charakterystyczna dla danej kaletki. Nie wiem, czy jasno określiłem. Chcę powiedzieć, że dana kaletka, na przykład kaletka krętarza większego czy kaletka podbarkowa, mają swoje typowe przyczyny do wytworzenia takiego zapalenia. Cechy charakterystyczne stanu zapalnego tradycyjnie obejmują ból, podwyższoną temperaturę tkanek, obrzęk. Kaletka może stać się bolesna w wyniku obrzęku błony maziowej. Ta z kolei wytwarza większą ilość płynu, który zbiera się wewnątrz kaletki, napina obrzękniętą błonę maziową, która jest jeszcze bardziej bolesna. W obrębie kaletki może pojawić się infekcja, czyli dochodzi do zakażenia bakteryjnego. Taki stan spotyka się głównie w kaletkach zlokalizowanych bezpośrednio pod skórą, czyli na przykład we wspomnianej kaletce wyrostka łokciowego czy kaletce przedrzepkowej. W tych, ponieważ aby doszło do zakażenia, musi zostać uszkodzona skóra i ściana kaletki. Do jej wnętrza dostają się wówczas bakterie i powstaje infekcja.
Rzadziej infekcje ulegają inne położone głębiej kaletki. W nich może pojawić się również infekcja, kiedy na przykład wykonywana jest punkcja takiej kaletki bez zachowania zasad septyki. W takiej sytuacji bakteria ze skóry w czasie punkcji może zostać wprowadzona wraz z igłą do kaletki i tam spowodować infekcję. Kaletka z infekcją trudno się leczy, a jeśli płukanie i stosowanie antybiotyków nie daje rezultatów, konieczne jest leczenie zabiegowe i w takiej sytuacji usuwa się kaletkę, jej zawartość, błonę maziową i ścianę. Taką operację można zrobić albo endoskopowo, albo na otwarto, przecinając skórę. Ważne jest, aby taki zabieg przeprowadzić, kiedy wiemy dokładnie, jaka bakteria jest przyczyną infekcji, tak aby można było zastosować dodatkowo celowaną antybiotykoterapię. Powstałą w wyniku usunięcia kaletki przestrzeń pod skórą należy zaszyć, tak aby ściany zrosły się ze sobą i nie gromadził się tam płyn. No i teraz zapytasz, co w takim razie z tym, czy w tym miejscu nie będzie już kaletki, skoro wszystko się pozrasta? No otóż nie. Organizm po kilku miesiącach w potrzebnym mu miejscu po wygojeniu potrafi sobie nową kaletkę wytworzyć. W większości przypadków jednak nie dochodzi do infekcji, a do zapalenia bez infekcji i tu postępowanie będzie różniło się w zależności od lokalizacji kaletki. Spróbuję omówić pokrótce kilka najczęstszych problemów. Idąc od góry mamy zapalenie kaletki podbarkowej. To zapalenie może powstać w kilku sytuacjach. Pierwszą możliwą sytuacją jest są zaburzenia biomechaniki barku. Osłabienie mięśni stożka rotatorów doprowadza do ocierania guzka większego i samych ścięgien stożka rotatorów oraz rostek barkowy, na przykład po długotrwałym chodzeniu o kulach. W takiej sytuacji wskazane jest postępowanie przeciwzapalne doustne, doraźnie miejscowe podanie leku sterydowego do kaletki pod kontrolą USG oraz fizjoterapia, czyli ćwiczenia wzmacniające stożek rotatorów, obniżenie głowy kości ramiennej. Nieoceniona jest tu oczywiście współpraca z doświadczonym fizjoterapeutą. Gorzej, jeśli do zapalenia dochodzi w wyniku uszkodzenia ścięgien czy masywnych zmian w obrębie stawu barkowo-łyczykowego. W takiej sytuacji postępowanie zachowawcze, pomimo że warte spróbowania, może nie być skuteczne. Trzeba zlikwidować przyczynę, a to oznacza konieczność leczenia operacyjnego. W tym przypadku na przykład szycie mięśni stożka rotatorów czy plastykę stawu barkowo-obojczykowego. W okolicy biodra znajdujemy wspomnianą już przeze mnie kaletkę krętarza większego. Tu przyczyna, podobnie jak w barku, może być mechaniczna. Tak dzieje się, kiedy pasmo biodrowo-piszczelowe jest zbyt bardzo napięte i wiele razy powtarzamy jego przesunięcie nad krętarzem, na przykład w trakcie chodzenia, biegania, jazdy na rowerze. Mówi się nawet o zespole pasma biodrowo-piszczelowego, przy czym samo pasmo może przeskakiwać również nad kłykciem bocznym kości udowej i ból w tej okolicy też jest nazywany zespołem pasma biodrowo-piszczelowego. Wracając do góry, biomechaniczne przyczyny zapalenia kaletki krętarza większego leczy się głównie fizjoterapią, a więc znów sięgamy po pomoc naszych fizjoterapeutów. Rozciągamy, rolujemy pasmo biodrowo-piszczelowe, wzmacniamy mięśnie pośladkowe, stabilizujemy miednicę, no i oczywiście działamy przeciwzapalnie. Zapalenie w obrębie kaletki krętarza większego może powstać również w wyniku częściowego uszkodzenia przyczepu ścięgien mięśni pośladkowych, podobnie jak w barku przy uszkodzeniu mięśni stożka rotatorów. Nie wiem zresztą, co jest pierwsze. Czy konflikt mechaniczny powoduje zapalenie i wtórne uszkodzenie ścięgien mięśni pośladkowych, czy może pierwotnie uszkodzone ścięgna zaburzają biomechanikę, dochodzi do zapalenia. Tak czy inaczej, w przypadku stwierdzenia zmian w obrębie mięśni pośladkowych, sama rehabilitacja może być długa lub może okazać się nieskuteczna. Wtedy, w zależności od stopnia ich uszkodzenia, ortopeda może podjąć decyzję o ostrzyknięciu przyczepów koncentratem osocza bogatego w płytkopochodne czynniki wzrostu, choć nie każdy w to wierzy, lub o leczeniu operacyjnym. W mojej praktyce zdecydowanie częściej kwalifikuję pacjentów do ostrzyknięć. Rzadko trafiają się pacjenci na tyle dużym uszkodzeniem ścięgien, aby
aby musiał ich operować. Zdecydowanie częściej są to zmiany typu entezopatii, częściowych uszkodzeń, które być może w sprzyjających warunkach wygoiłyby się również same, pod wpływem fizjoterapii oczywiście. Jednak istnieją przesłanki, że pobudzenie procesu gojenia czynnikami ten czas skraca. W każdym razie na pewno nie wydłuża, więc w razie czego nic nie tracimy. Poniżej biodra jest kolano, a tu kaletka brzuchato-półbłoniasta, dosyć sławna. Jest to dosyć ważna okolica i często tutaj odnotowujemy problemy, bo wysięg w kaletce brzuchato-półbłoniastej to nic innego jak dobrze z wszystkim znana torbiel Beckera. Ale o tym dzisiaj nie będę mówił, bo samą torbiel Beckera omówiłem dokładnie w osobnym, czyli w 53. odcinku podcastu. Kaletka przedrzepkowa, też z okolicy kolana, podobna do niej kaletka wyrostka łokciowego. One często się zapalają, można powiedzieć, bez uchwytnej przyczyny. Czasem jest to uderzenie, czasem ucisk, mogą też być problemy metaboliczne, jak chociażby na przykład dna moczanowa czy hiperurykemia. Leczenie takiego zapalenia to przede wszystkim wykluczenie przyczyny oraz stosowanie leków przeciwzapalnych. Kiedy wysięg jest wyczuwalny palcem, skuteczna może być punkcja, usunięcie wysięgu i podanie leku sterydowego. Zdarza się, że taką punkcję nawet trzeba zrobić 2 albo 3 razy. I ostatnią kaletką, którą chciałbym dziś omówić, jest kaletka głęboka ścięgna Achillesa. Tu zapalenie oprócz ucisku może wynikać ponownie z częściowego uszkodzenia przyczepu ścięgna Achillesa lub również z powodów metabolicznych. I specyfiką problemu zapalnego w tej okolicy jest też deformacja krawędzi tylnej kości piętowej, czyli tak zwana pięta Haglunda. W takiej sytuacji dochodzi do drażnienia ścięgna i do ucisku na kaletkę przez krawędź kości piętowej, co oznacza, że aby wyleczyć problem, może konieczna być plastyka takiej kości. Podsumowując, kaletek jest wiele i część z nich potrafi się zapalać. W każdym przypadku należy wykluczyć pierwotną lub wtórną infekcję oraz możliwe przyczyny metaboliczne. A w większości przypadków wystarcza leczenie zachowawcze w formie działania przeciwzapalnego oraz odpowiedniej fizjoterapii. Czasem wreszcie, o czym chyba ostatecznie nie wspomniałem, konieczne może być chirurgiczne usunięcie kaletki w przypadku procesu przewlekłego, w przypadku jej przerostu, przy braku ewidentnych przyczyn strukturalnych i braku poprawy po leczeniu zachowawczym. W takich sytuacjach kaletkę usuwamy endoskopowo lub na otwarto, podobnie jak w przypadkach infekcji. No i to już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję, że wysłuchałeś bądź wysłuchałaś go do końca. Napisz proszę w komentarzu, jakie ty masz sprawdzone sposoby na leczenie zapalonych kaletek. Może jakaś konkretna fizykoterapia lub może jakieś takie niekonwencjonalne metody. Ciekawy jestem. Żegnam się tymczasem i życzę wielu wspaniałych, bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.